Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. W czwartej części najlepszych trików handlarzy motocyklami i samochodami powiemy sobie o kolejnych 5 sposobach, którymi nieuczciwi handlarze próbują zwabić nas do swojej oferty lub po prostu sprzedać nam swój produkt. Na wstępie jeszcze tylko powiem, że jest to czwarta część cyklu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzednich, to zapraszam serdecznie na kanał, jak również macie to w karcie u góry. A teraz, nie przedłużając bardziej, przechodzimy od razu do punktu pierwszego na naszej liście, czyli rozgrzany silnik. Jest to akurat bardzo częsta przypadłość osób sprzedających swoje pojazdy. Część z Was może zapytać: a co to za różnica, zimny czy ciepły? Ano niestety jest. Rozgrzany silnik bardzo często może zamaskować ukryte problemy związane ze złym stanem wtryskiwaczy, uszczelniaczy zaworowych czy nawet układu zapłonowego. Ciężkie odpalanie czy głośna i nierówna praca nierozgrzanego silnika bardzo często zanika lub w dużym stopniu ustaje, kiedy silnik złapie już prawidłową temperaturę roboczą. Sami możecie zauważyć, że kiedy idziecie do auta po dłuższym postoju, a wiecie, że na przykład już akumulator w waszym aucie jest leciwy, że rozrusznik nadawałby się już do wymiany, to na pewno jednym z objawów takiego stanu rzeczy jest ciężkie odpalanie takiego silnika. Jeżeli wiecie, że wtryski wam leją, że popychacze są już do wymiany, to słyszycie ten charakterystyczny stukot, klekot, no nie wiem jak to nazwać, zaraz po odpaleniu silnika, który po kilku chwilach się uspokaja. I kiedy odpalicie ponownie już nagrzane auto, nie będzie tego słychać. Ponadto, kiedy odpalamy auto na zimnym silniku, możemy zaobserwować jakieś dziwne dymy z rury wydechowej, niepokojące szarpanie czy hałasowanie. Z reguły, kiedy silnik jest już rozgrzany, dużo ciężej będzie nam sprawdzić, czy takie problemy występują. Kolejnym punktem na liście to podnoszenie ceny. Niestety na taką praktykę sam się kiedyś naciąłem. Interesowało mnie auto, które było wystawione w Gdyni, miało z wyposażenia wszystko, czego mi było trzeba, jak również dość atrakcyjną cenę. No powiedzmy, przyjmijmy, było za 20 000 złotych. Ogłoszenie oczywiście było od osoby prywatnej. Jak się potem też okazało, auto jednak było sprzedawane przez profesjonalistę, gdyż bardzo podobnie napisane ogłoszenie z identycznym autem wystawione było w jednym z gdyńskich komisów. Kiedy zadzwoniłem po kilku godzinach od wystawienia ogłoszenia, usłyszałem, że tak, jak najbardziej auto jest do obejrzenia, tylko aby zadzwonić następnego dnia, czy tam za 2 dni, już nie pamiętam, gdyż teraz pan gdzieś jest na wyjeździe. Następnego dnia cena ogłoszenia poszła o kilka tysięcy złotych w górę. No powiedzmy na te 25 000. A na moje pytanie, czy możemy wrócić do starej ceny i dlaczego tak się stało, usłyszałem, iż tam była literówka, wystawiając ogłoszenie pan po prostu się pomylił. Oczywiście, widząc ewidentne cwaniactwo, odpuściłem to ogłoszenie, jednak wiem, że mimo wszystko auto sprzedało się dosyć szybko. Ale niestety takie sytuacje są na porządku dziennym. Najpierw wystawiane jest auto czy to motocykl w cenie, jaka interesuje handlarza, i kiedy nie ma zainteresowania, jest ona tam delikatnie korygowana. Niestety, kiedy to zainteresowanie jest, często się zdarza, że cena również jest korygowana, ale w górę. Najgorsze co dla nas jest to, że takie ogłoszenie sobie zapisujemy, dzwonimy, umawiamy się i kiedy 2 dni później sprawdzamy ponownie ogłoszenie przed wyjazdem na oględziny, widzimy, że cena już jest diametralnie różna. Tłumaczenia takich osób to z reguły właśnie, że pomylił się wystawiając ogłoszenie, albo że właśnie zrobił rozrząd, który musi sobie odbić w cenie, czy że ogłoszenie nie uwzględniało kompletu kół i alufelg. Ktoś mógłby powiedzieć: no cóż, prawo rynku, jest popyt na produkt, to co się dziwić, że cena rośnie. I rozumiem, że każdy chciałby wziąć za to, co sprzedaje, jak najwięcej. Ale jeżeli już wystawiamy coś na sprzedaż, mamy potencjalnego kupca, który chce przyjechać, obejrzeć, ewentualnie kupić, to nie powinniśmy robić takich numerów, że jak mamy zainteresowanego, to wyszarpiemy od niego jeszcze trochę, bo przyjechał napalony, to jeszcze go skroimy na parę tysięcy. A potem wszyscy się dziwią, że są jakie są opinie o komisach, handlarzach, czy to, że ktoś sprzedaje samochód, to zawsze sprzedaje grata lub jakoś inaczej próbuje nas oszukać. Kolejnym punktem na liście to maskowanie zapachu i korekta lakieru. W przypadku motocykli z zapachem raczej problemu nie ma. Jednak jeżeli mówimy o samochodach, bardzo ciężko jest wyciągnąć zapach z tapicerki czy siedzeń. Nawet jeżeli zostanie to oddane do profesjonalnej pralni,
to ten zapach potrafi siedzieć naprawdę bardzo głęboko. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co mi chodzi, to pojeździcie proszę po komisach. Pooglądajcie samochody, zauważcie, że w wielu z nich będziecie mieli w ogłoszeniu napisane, że niepalone w środku, a właściciel dbał jako swój. A to, co będziecie mogli odczuć w środku tego auta, to bardzo intensywny zapach jakiegoś olejku czy innej substancji. Jeżeli już handlarze nie są w stanie usunąć praniem tapicerki zapachu papierosów lub stęchlizny po jakimś zalaniu samochodu, to często osoby sprzedające nasączają tapicerkę wonnymi substancjami. Szczególnie latem, jak wchodzimy do takiego auta, to czuć taki super intensywny zapach, niby przyjemny, ale jednak bardzo ciężki w środku. I to, co jest ciekawe, bardzo rzadko albo i wcale nie ma tam żadnej buteleczki zapachowej zawieszonej na lusterku wstecznym. Jeżeli czujecie taki bardzo intensywny zapach, to musicie mieć wzmożoną czujność. Sprawdźcie wszystkie zakamarki pod uszczelkami, czy gdzieś nie ma jeszcze jakichś oznak wilgoci, grzyba, czy po prostu nie śmierdzi. Jeżeli natomiast chodzi o korekty lakieru, to jeszcze pół biedy, jak taki sprzedający zrobi Wam po prostu jakąś mało intensywną polerkę i zrobi ją dobrze. Będziemy mieli trochę odświeżony lakier. Z reguły jednak robią oni dość intensywne polerki, zdzierając dużą część starego lakieru z auta. Jak również są sposoby na to, aby ukryć wszystkie zadrapania, ubytki w lakierze specjalnymi pastami. To, jak wygląda lakier, naprawdę wyjdzie dopiero po jakimś czasie i po kilku myciach na myjni. W takiej sytuacji raczej ciężko będzie wrócić do sprzedającego i udowadniać mu, że takie rysy czy takie ubytki w lakierze nie powstały już podczas naszego użytkowania. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Czwartym punktem na liście to brak książki serwisowej. Jak dobrze wiemy, od kilku lat wielu producentów stosuje takie coś jak elektroniczne wpisy w książce serwisowej, więc jak kupujemy auto, które było z polskiego salonu i coś się z nim działo, uczestniczyło w jakimś wypadku czy miało jakieś poważne naprawy, to będziemy mieli ślad w komputerze. Ale z racji tego, że średni wiek aut na naszych drogach to nie 3 czy 4 lata, a raczej 10 i więcej, a do tego jeszcze duża część z nich to auta sprowadzone, to takiej bazy elektronicznej nie mamy lub po prostu nasi dealerzy nie mają do niej dostępu. Wtedy pozostaje nam tylko posiłkować się oryginalną książką serwisową. Ale co, jeżeli taki samochód jest sprowadzony z Niemiec i w książce serwisowej ma 3 wpisy o kolizji, które miał naprawiane w niemieckim serwisie? Oczywiście, że taka książeczka ginie gdzieś po drodze z Niemiec do Polski i albo dostajemy tylko jakiegoś tuwa, który według handlarzy jest najważniejszą opinią, jaka może być wystawiona, a książeczka serwisowa oczywiście nie została dostarczona przez sprzedającego dla handlarza, albo otrzymamy piękną, nową książeczkę z wypełnionymi wszystkimi przeglądami, wszystkimi przebiegami. Takie książki serwisowe oczywiście na portalach aukcyjnych można nabyć do każdego modelu samochodu, do każdej marki. Oczywiście z pieczątkami różnych serwisów, a potem dopisać historię serwisową to już tylko formalność. Jeżeli już chcemy koniecznie sprawdzić nasze auto i nie wierzymy takiej książce lub jest ona po prostu zagubiona, to jest wiele firm na naszym rynku, które zajmują się sprawdzaniem historii takich samochodów. Warto jest wtedy przeznaczyć te 200 czy 300 zł na taką diagnozę, aby w późniejszym etapie zaoszczędzić dużo pieniędzy i nerwów. Ostatnim punktem na liście jest chyba dla mnie najbardziej bezczelne zachowanie, jakie może być. Dolewanie uszczelniaczy do silnika. Silnik głośno chodzi, gdzieś jest wyciek, coś stuka, coś puka, jest na to rada. Nie będę tutaj pokazywał tych środków, żeby nie reklamować, ale zarówno w sklepach, jak i na portalach aukcyjnych można kupić takie specjalne środki, które po wlaniu do silnika zagęszczają olej. Często do poziomu wręcz gęstej mazi, a tym samym niwelują wszystkie stuki, puki oraz wycieki. W momencie sprzedaży, potem podczas jazdy takim samochodem wszystko jest ładnie, pięknie. Silnik chodzi jak człowiek, który ma założony gips na obie nogi. Mimo że są połamane, to jakoś trzyma się w pionie. Cyrk zaczyna się dziać dopiero kiedy chcemy zabrać się za wymianę oleju. Odstawiamy samochód do mechanika, a następnie otrzymujemy telefon, że w silniku zamiast oleju mamy jakąś ciastolinę. I niestety tutaj sprawy się często komplikują, ponieważ czyszczenie takiego silnika z gęstej mazi wymaga jego kompletnego rozebrania. Niestety, ale sama płukanka tutaj nic nie da.
I wtedy zamiast wymiany oleju za 300 zł musimy rozebrać silnik, umyć jego każdy element, ponownie go poskładać, a to kosztuje swoje. Gdyby tego było mało, to niestety, ale po takim nawet umyciu silnika zaczynają wychodzić jakieś mankamenty. Gęsta maź nie przeciska się przez te nieszczelności w silniku, które są. A teraz normalny olej przelewa się i widzimy wielkie ślady i plamy oleju pod samochodem. Po odpaleniu coś stuka, silnik lata jakby miał wyskoczyć. Te czyszczenie, które zrobiliśmy, było dopiero początkiem wszystkich kłopotów. Nie wiem dokładnie, jak od strony prawnej takie rzeczy wyglądają, ale jestem zdania, że po zakupie samochodu powinniśmy w jak najkrótszym czasie wymienić ten olej. Nawet jeżeli dostalibyśmy paragon i słowo honoru od sprzedającego, że był chwilę wcześniej wymieniany. Bo jeżeli to zrobimy w jakimś warsztacie, okaże się, w jakim stanie jest ten silnik, to możemy próbować wzywać rzeczoznawcę, jakiegoś eksperta od takich spraw, aby napisał swoją opinię i próbować dochodzić swoich praw od sprzedającego. Czy możemy sprawdzić, w jakim stanie jest nasz silnik przed zakupem? Oczywiście, udanie się na konkretne sprawdzenie do dużego warsztatu czy ASO na kompletne sprawdzanie silnika na pewno nie zaszkodzi. Prawda jest jednak taka, że dopóki nie zdejmiemy miski olejowej z dołu, to prawdopodobnie nie za wiele zobaczymy. Mam nadzieję, że nikt z Was nie natnie się na żaden z tych punktów, a jeżeli już Wam się zdarzy być w takiej sytuacji, to że ten film chociaż trochę naświetli Wam ten problem i w miarę szybko go zdiagnozujecie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Szerokości na drodze. Na razie, cześć!